Witam, cześć. Moja kartonowa poczekalnia RWD-14 Czapla. Zapraszam na odcinek. Przejrzymy, co jest wewnątrz. Seria modeli dość prostych, łatwych i przyjemnych w sklejaniu. MP model 72 numer. Jest to egzemplarz 10 z roku 2021. Jest nim model RWD-14B Czapla w rumuńskim malowaniu. Skala oczywiście 1:33. Opracowanie graficzne, rysunki i opis Marek Pacyński, a okładkę ilustrował Seweryn Fleischer. Wewnątrz wycinanki mamy historię samolotu, czyli RWD-14, dane techniczne i opis budowy. Opis budowy jest dość skromny. Autor tu nie rozpisuje się w budowie, raczej taką podstawą tu w budowie są rysunki. I jak widzimy, rysunek taki główny to jest rzut boczny i tu mamy rozmieszczenie wręg. Mamy budowę tego modelu. Budowa tego modelu opiera się na budowie segmentowej, na element wręga i na styk dwie wręgi do siebie, tak jak tu mamy J, I, 1 i 2. Są tak wręgi oznaczone. Budowa skrzydła, wypełnienie, wzmocnienie wewnętrzne i żebra, które usztywniają nam skrzydło. Osobnym elementem to lotki. Tu jest rysunek steru wysokości, śmigła, silnik. W tym modelu jest dość dobrze tu opracowany silnik, czyli makieta silnika. Częściowo będzie widoczna, przykrywa tylko taka osłona cylindryczna z zewnątrz. No i wnętrze kabiny jest też dość dobrze opracowane, łącznie z ramą boczną, te ramy boczne, które musimy tu wyciąć. I to by były rysunki na jednym arkuszu i jeszcze mamy rysunek taki główny w rzutach z boku, góra, dół i tu przód. Jak zwykle to jest taki rysunek główny. Natomiast na 4 arkuszach mamy rozmieszczone elementy. Pierwsza strona z częściami, ten arkusz z częściami, czyli jak mówiłem, tu kratownica wewnętrzna kadłuba do naklejenia. Nożyczki nam pokazują, gdzie tu trzeba wyciąć. Tu, jak mówiłem, też jest silnik opracowany. Zbliżenie zrobimy. Tu jest właśnie ta część zewnętrzna, cylindryczna, osłona silnika. Takim problematycznym mogą być tu te zewnętrzne takie okapotowania. Tu trzeba to dość dokładnie, dość precyzyjnie wyoblić, aby to ładnie wyglądało. Podłoga, fotel i przechodzimy do części środkowej arkusza i tu mamy segmenty kadłuba. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segmentów kadłuba, ładnie odwzorowane. Tu jest, ponieważ kadłub był takiej konstrukcji kratownicowo, wewnątrz, na zewnątrz przychodziły podłużnice, stąd są tak ładnie zaznaczone te linie, które tu nam imitują te podłużnice. Jest wewnątrz taki kolor ciemniejszy, na zewnątrz jasny. Ponieważ kadłub był kryty płótnem, stąd naciągi płótna w ten sposób się układały i to było widać. Podobnie jest to na skrzydłach, gdzie też są widoczne jak gdyby zaznaczone użebrowanie na skrzydle
wycieniowane jest to w ten sposób. Ładnie to graficznie zrobione, ładne kolory. Do takich szczegółów tu należy jeszcze na przykład rysunek karabinu maszynowego i sam karabin maszynowy do wykonania. Jest to oddzielone taką obwolutą, czerwona linia przerywana. Podobnie zaznaczone są stery wysokości i ster kierunku. Też mają to charakterystyczne zaznaczenie tego użebrowania. Tu są oczywiście w skrzydłach do zrobienia jako osobny element to lotki i podobnie i stery kierunku i ster wysokości. I na tej stronie mamy zamieszczone wręgi, użebrowanie skrzydeł i wręgi kadłuba. Oczywiście można tu kupić jako elementy cięte laserowo, zalecane. Przedostatnia strona, zapowiedzi nowości roku 2021 i jak zwykle ostatnia strona okładki, czyli wykaz modeli, jakie się ukazały. I przejdziemy teraz do zbliżeń konkretnych i zbliżenie na rysunek główny. No i właśnie tu widzimy, że jest to konstrukcja na tak zwane segmenty. Na każdym segmencie jest wręga i na tak zwane sklejanie na styk wręga do wręgi. Tu trzeba dokładnie kleić, aby nie wyszły nam przesunięcia na wręgach po prostu. Jeżeli ja będę kleił ten model, zrezygnuję z jednej wręgi, będę kleił tylko na jedną wręgę. I tak się prezentuje rzut boczny tego modelu. Skrzydła. Tu mamy właśnie konstrukcję silnika. 9-cylindrowy silnik. Tu jest właśnie okapotowanie tego silnika i tu wymaga to dość dokładnego wyoblenia tych elementów, konkretnie element 83A. Wnętrze kabiny, rysunek wnętrza. Fotel. I przejdziemy właśnie do tych elementów już modelu, czyli zaczniemy tu właśnie od kapotowania silnika. Okapotowanie to jest ta maska, właśnie tu jest ten element 83A i to wymaga dość dokładnego, ładnego obrobienia, wyoblenia tego elementu. Części wewnętrzne kabiny, tu są elementy silnika, cylindry. Jest to troszeczkę poretuszowane, to znaczy na tych cylindrach jest już taki delikatny nalot, nie jest to jednolity, czysty kolor. Dość problematyczna może tu być rura wydechowa, no składa się tu z kilku elementów. Z takiego okrągłego elementu trzeba zrobić po prostu jakby okrągłą rurę z tyłu i dopiero kolektory wydechowe. Ramy właśnie boczne, ramowanie tej kratownicy wewnętrznej, fotel pilota. Elementy, niektóre kabiny, strzały. I przejdziemy do środkowej części wycinanki. I tu są właśnie segmenty kabiny. Jak widzimy, dość dokładnie zaznaczone nity,
podziały. Tu akurat ta część była kryta blachą przed silnikiem i tu właśnie są zaznaczone nity, delikatnie podbrudzone te elementy, także ładnie właśnie jest to opracowane, a tu właśnie widać już jakby to płótno na kadłubie. Jak mówiłem, malowanie rumuńskie. Części karabinu maszynowego, tu mamy też ten rysuneczek, dość dokładny, mały, i części do karabinów, goleń, tylna podwozia, ster kierunku i skrzydła. Też ładnie, tu są skrzydła, to ten rysunek tego płótna ładnie wykonany, właśnie jak widać, zaznaczone elementy, jakiś wizjer, skrzela, tak zwane sloty i lotki do wklejenia jako osobny element, gdzie też widzimy takie troszeczkę jakby podbrudzenia tego materiału na końcu, lotki. Od dołu też delikatnie zabrudzenia na płótnie. Oczywiście samolot, jeżeli był eksploatowany w czasie użytkowania, to zawsze zostawały jakieś ślady i jestem zwolennikiem takiego właśnie traktowania modelu. Nie może wyglądać czyściutko, jakby wyszedł z fabryki. Jeżeli był użytkowany, to nosi zawsze jakieś ślady użytkowania. Przechodzimy do następnej strony. No i tu mamy właśnie użebrowanie, skrzydła, wręgi, i wręgi noszą takie oznaczenie, na przykład I1, I2, E1, E2. Te wręgi, które się jakby do siebie stykają. Jest 1, 2. Tu mamy koła do naklejenia na karton. No i tak się prezentuje wnętrze właśnie tej wycinanki. Przedstawiłem Wam właśnie model RWD-14 w mojej kartonowej poczekalni. Model czekający na sklejenie. Posiadam również wersję w polskim malowaniu wydawnictwa Ansfer, inna seria zeszytów, modele kartonowe, kartonowy fan, ale to już w następnym odcinku. Dziękuję za uwagę. Cześć.